Don't cry, Martin. Oh my god. I know you're so happy. Trafiliśmy do restauracji, która serwuje shabu shabu. To jest jedno z takich dań japońskich, którego trzeba po prostu spróbować. Będąc w Japonii, zamówiliśmy sobie taki plan, tak zwany tabe hodai, czyli po prostu przez pewną ilość czasu je się, ile się da radę zjeść. Jako przystawkę dostaliśmy fugu karage, czyli smażoną rybę fugu. Dostaliśmy mięsko, tutaj takie przepysznie wyglądające kawałeczki leżą. Mamy też dużo różnych warzyw i to wszystko będziemy sobie wrzucać do tego kotła gotującego się tutaj i to możemy zamawiać do woli. Na środku stołu robi nam się wywar dashi, którego głównym elementem jest kawałek glona kombu, który tam sobie pływa. Tutaj jako, że zamówiliśmy full wypas, to dostaliśmy jeszcze gratis od restauracji wieprzowinkę. Shabu shabu i jego taka trochę inna odmiana nabe, czyli gdzie po prostu gotuje się te wszystkie składniki trochę dłużej, ale o tym innym razem, są szczególnie popularne w Japonii właśnie w zimie, bo to jest super sprawa, żeby usiąść ze znajomymi przy takim wielkim garze i wspólnie gadając, śmiejąc się, po prostu jeść. Dodajemy takiej pasty, która jest pomieszaniem daikonu, czyli rzodkiewki japońskiej z ostrą papryczką i dodajemy tego do sosu ponzu, który się podaje do shabu shabu, a sos ponzu to jest połączenie octu i sosu sojowego. Coś nieskomplikowane w ogóle, wzór matematyczny właśnie powiedziałem. Oprócz sosu ponzu mamy jeszcze sos sezamowy, który naprawdę obłędnie pachnie. Taki sos trochę jak dashi właśnie, czyli taki bulion. Warzywa nam się już tutaj zagotowały, więc możemy sobie każdy element wyciągnąć osobno. Zanurzamy to sobie w tych pysznych sosach i każdy kawałeczek jemy. Tutaj jakby wszystko to, co jest elementem dania, jest po prostu na stole. Sami to dodaliśmy. Nie ma tutaj żadnych tajemniczych składników poza tym, co po prostu znalazło się na naszym stole. No i przed nami gwóźdź programu, czyli moment, w którym tę rewelacyjną japońską wołowinę, to nie jest wołowina z Kobe, ale jest to Wagyu, czyli ten taki bardzo wysoki sort japońskiej wołowiny. Hej. Wkładamy to do shabu shabu i teraz okazuje się, że nazwa shabu shabu się wzięła od tej czynności, ponieważ tutaj się mówi właśnie shabu shabu shabu, czyli to jest jakby mieszu od mieszania po naszemu. No i dosłownie tam 10 sekund i taki kawałek się nam ugotował. Wkładamy go sobie do sosu, maczamy w tym. To jest po prostu tak pyszne. Jeżeli jesteśmy w takim gronie przyjaciół, to można używać zwykłych naszych pałeczek, więc nie jesteśmy barbarzyńcami. Spróbuję teraz mięska ze świni, czyli wieprzowinki, którą tutaj dostaliśmy. Maczamy ją podobnie, takim ruchem, żeby się tutaj wszystko ładnie zagotowało. A jeszcze odrobinkę. Ok, będzie dobre. Teraz mamy tutaj specjalny inny sos do tej wieprzowiny, o którym już nam Krzysiek mówił. Maczamy sobie. Naprawdę. Tak delikatnej wieprzowiny, tak aksamitnej jeszcze nie jadłem w życiu. Zamówiliśmy sobie też oczywiście sakę, bo do takiego jedzenia nie pije się zwykłego plebejskiego piwa, więc porządniejszy alkohol jest potrzebny. Mamy tutaj sakę. Bardzo ciekawy sposób, taki typowo japoński jest, że dostaliśmy właśnie kieliszek w takim kwadratowym pudełeczku, nazwijmy to. Fajnie jest tutaj ten zwyczaj, że on nalewa tej sake, aż ona przelewa się z kieliszka, aż wypełni ten boks, który tutaj mamy. Cały ten zwyczaj wziął się stąd, że po prostu knajpy chciały jakoś tam jak najlepiej gościć swoich gości, więc nalewały więcej alkoholu, tak żeby się przelewał. Zgodnie z etykietą powinniśmy właśnie wziąć to pudełeczko i nie przelewać z powrotem do kieliszka, tylko wypić prosto z niego. Tutaj do tego sosu przeznaczonego do wieprzowiny dodajemy sobie z kolei negi, czyli nie jestem pewny, co to jest chyba por. Mi się wydaje, że to jest por. Do tego też mamy taką zieloną pastę nazywaną yuzu kosho. Yuzu to jest taki owoc, nazywa się po polsku też yuzu. O ja pierdzielę, z tym yuzu bla bla. Ja mam po prostu łzy w oczach, to jest tak niesamowicie dobre. Serio, zaraz się popłaczę. Wow. Don't cry, Martin.
Oh my god. I know you are so happy. Wyciągamy teraz takie gluty tutaj, które nam się robią. Takie same robią się, jak na przykład gotujemy rosół zresztą. Jest to normalne po prostu, jeżeli w takim wywarze jest mięso. To jest autentycznie jedna z najlepszych rzeczy, jakie jadłem w życiu. Ja mam takie swoje top. To jest sashimi z tuńczyka w Korei, co jadłem. Jest taka wielka krewetka w Portugalii, w Lizbonie i w Krakowie w hotelu francuskim, taka polska kuchnia. Ale to gdzieś widzę, muszę dodać do tej listy, wiesz, najzajebistszych posiłków w życiu. Jeszcze ta formuła all you can eat jest w ogóle tutaj świetna, bo dostajesz takie kawałki mięsa, że po prostu ja pierdolę. I jeszcze możesz zjeść tyle, ile jesteś w stanie. To jest po prostu... No jeszcze dla nas, jako grubasów Polaków, z Polski. jako grubasów z Polski. No to jest niesamowite. A nawiązując do tego, co ty mówiłeś, to tak, absolutnie zgadzam się, że dla mnie to jest top 5 najlepszych rzeczy, jakie jadłem. Jeśli chodzi o mięso jakby samo w sobie, to no to chyba było najlepsze mięso po prostu mojego życia. Znaczy tutaj jest drogo, bo to jest porządna restauracja, tam powiedzmy nie jakaś super, ale porządna jak na Japonię. Zapłaciliśmy 6000 jenów, czyli 180 zł za osobę w przeliczeniu, za 2 godziny jedzenia ile chcemy, tego mięsa. Znaczy jakby danie polega na tym, że mamy to mięso. Natomiast pojedyncza tacka tego mięsa kosztuje tutaj 4000 jenów, więc oni jakby strasznie chcą zasugerować, że jedyne co ma sens, to jest zapłacić po prostu za all you can eat i się najeść tego po prostu, żeby tam odlecieć w niebiosa. No i to jest właśnie taki wielki kawał mięcha. Ja go teraz dam tutaj i tutaj nie myślcie sobie, że jestem jakiś niekulturalny, bo tutaj właśnie nie wypada tego kroić, rozrywać i tak dalej, tylko można sobie to wymoczyć w sosie, ewentualnie jakoś tam zawinąć pałeczkami, żeby łatwiej było zjeść, ale generalnie jemy całą taką garść mięcha na jeden kęs. To jest wołowina, którą moglibyśmy jeść centymetr po centymetrze. Milimetr po milimetrze. Milimetr po milimetrze i cały czas czerpać z tego przyjemność. Tymczasem tutaj można włożyć do gęby po prostu kawał tego mięcha i jeszcze mamy go nieograniczoną ilość. No. I jakby szerszy kontekst tego wszystkiego jest taki, że po prostu Japończycy przywiązują bardzo dużą wagę do jedzenia, do tego jak ono wygląda, jak smakuje. Tutaj no po prostu nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym poszedł do restauracji, nawet najtańszej, i żeby jedzenie było syfne, żeby było złej jakości albo niedobre. Ten posiłek polega na tym, że są w nim rewelacyjne składniki, a nie na tym, że jest jakiś wykoncypowany, skomplikowany przepis. Obowiązkowym punktem każdego posiłku w stylu shabu-shabu na samym końcu jest zjedzenie tej zupy, która tutaj na środku się przez cały posiłek przewijała. Nie je się jej całej, tylko tam jakby symbolicznie. Teraz jeszcze możemy sobie dodać do tego wywaru ostrej papryki, trochę pieprzu. Soli nie będę dodawać, bo jesteśmy w Japonii. I ten wywar to jest coś, co my w sumie tworzyliśmy przez te 2 godziny jedzenia tego całego mięsa, więc to jest taki naprawdę zajebisty rosół w tym momencie. Tu na koniec jeszcze mamy mochi, czyli taka pasta z ryżu przerobiona do takiej formy. To naprawdę świetne przeżycie jeść sobie na koniec posiłku zupę, która tak w sumie mimochodem powstawała przez cały czas trwania tego naszego jedzenia mięsa. Że tak właśnie wygląda japońskie shabu-shabu. Posiłek, który w naszym wykonaniu wyglądał tak, że Yuan się popłakał ze szczęścia, a dla mnie był to jeden z najlepszych posiłków w życiu. Ja się nie popłakałem, popłakałem się przy wszystkich lepszych, ale i tak po prostu niesamowite przeżycie. Jak będziecie w Japonii, wiecie co z nią zrobić. Widzicie za mną, to jest jedna z najstarszych i najbardziej znanych świątyń buddyjskich w Japonii.